Witajcie, cóż to dzisiaj za piękny temat, lata 90. Nostalgia, klasyka. Ta maszyna kiedyś pojawiła się u mnie na kanale. Mercedes W124 500e, rocznik 92. No wiecie, byliśmy na autostradzie, było takie dość obszerne omówienie z prezentacją. Możecie sobie odświeżyć po prostu temat? No takie tematy zawsze sobie można odświeżać, tylko taka sprawa, że wtedy nie miałem raceboxa jeszcze, a samochód miał kagańczyk. Teraz podobno kagańczyk jest to tylko przykrym wspomnienie. Jeśli chodzi o maszynę, to powaga. Najlepiej cofnąć się do tamtego odcinka. Tam wszystko jest precyzyjnie omówione. W124 500e, także przedlift. Auto jest całe szersze względem normalnej 124. Mercedes, w którym maczało palce Porsche. Właściwie robiło ten samochód razem z Mercedesem. Jeśli chodzi o produkcję, to najpierw trochę tego Mercedesa zrobiono w fabryce Mercedesa, później wysyłano budę do Porsche. Porsche dało coś od siebie, później z powrotem do Mercedesa. Naprawdę ciekawy i grubiutki temacik. Auto bardzo fajnie się odpycha. Nawet jak na dzisiejsze czasy, muszę przyznać. W 92 roku, jak to auto wyjechało z linii produkcyjnej, czy tam właściwie z manufaktury, nie wiem jak to nazwać. Ja pierniczę, wtedy to było. Kiedyś to było. Kiedyś były czasy, teraz podobno czasów nie ma. Wnętrze, fotele, tak tutaj wyglądają. Trochę gładkiej skóry, trochę perforowanej. Tutaj zwróćcie uwagę, jaki schoweczek jest, cwany, na kluczyk nawet zamykany. Klasyka, po prostu taka klasyka. Po tym wnętrzu w zasadzie nie spodziewalibyśmy się, że ten wóz, no tak dość luźno mija 250 km na godzinę według GPS-u. Po mercedesiarsku, no, skóra, drewno, tak tradycyjnie. Emblemat 500e, no i te poszerzenia, proszę jeszcze z tej perspektywy, taka dupka. No i dobra, zajrzyjmy pod maskę. Jednostka V8, 5 litrów, wolnossak. Oznaczenie M119, ale jak się dowiedziałem, no to są tutaj pewne modyfikacje dokonane w 500e, takie w zasadzie customowe, dokładnie pod tą wersję. O ile dobrze pamiętam, miska olejowa nawet jest w ogóle inna. 124 500e, no mercedesiarze, jak widzą ten wóz, no to myślą, kurczę, pieczony, ale ładna 124. Ale pod maską, no to jest po prostu już potwierdzenie. 500e, 500e. Oczywiście mamy tutaj napęd na tył, automatyczną skrzynię biegów, 4-stopniową, no takie lata kiedyś były takie lata? Takie były lata kiedyś. Mercedes to Mercedes, automat, ale gdyby tutaj był manual, Boże święty, ale to byłby dzik. 326 koni mechanicznych oraz 480 Nm. Producent mówi, że pierwszą setkę ta maszyna powinna osiągnąć w 6,1 sekundy. Prędkość maksymalna według producenta 250 km na godzinę, bo wiadomo, kagańczyk, no skoro tutaj kagańczyka nie ma, to troszeczkę szybciej powinniśmy się bujnąć. I dobra, ja się przenoszę na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowej i jako, że wtedy nie sprawdzałem jeszcze wyciszenia, a dziś to robię, zobaczmy, jak taki Mercedes 124 po ponad 30 latach wypadnie. To jesteśmy na miejscu, palimy bestię i przy tym soundcheck. Jest tu seryjny wydech. Auto nie jest aż tak super głośne, ale brzmi... Aż się kurczę, tutaj cała buda trzęsie na boki. Nie no, jest klimat, hashtag vintage, lata 90. No i dobra, będziemy startować. Skrzynia biegów tryb E i tryb S. No to ustawiamy sobie tryb S. Klimatyzacja wyłączona. No i zobaczymy, co to
będzie 256 według GPS-u. Kiedyś jechałem już tym samochodem. Dziś? Jak będzie dziś? To jest ważne pytanie, które dzisiaj stawiam. Puścimy ciężarówkę. No, nie, tutaj nie będziemy się tak bujać. Wiecie, jeśli chodzi o przyspieszenie od 0 do setki, 6,1 ma deklarowany ten samochód, ale mierzyłem wóz z pełnym bakiem paliwa. Ja sam ważę już, ja pierniczę, 110 kg. Kiedyś jak kręciłem ten samochód, ale ja wyglądałem, no teraz jest trochę inaczej. Kurczę, 92 rok samochód, a mimo wszystko jest, no bardzo dynamiczny. No i też mamy tutaj skrzynię basową w bagażniku, dość dużą, ze wzmacniaczem. Także no wiecie, wszystko to gdyby pousuwać, wypalić paliwo i ja bym troszeczkę schudł, cardio więcej, no to nawet poniżej 6,1 dałoby tutaj radę pocisnąć. Panie, 32 lata na karku ma ten samochód przecież, no. Bądźmy wyrozumiali. Gdyby tutaj manualna skrzynia była, na pewno ten wóz by był znacznie szybszy, no ale takie po prostu kiedyś robiono automaty. Czy 124 500 jest przypałowym samochodem, czy może nie? Wiaterek, no w stronę Berlina będziemy jechać pod wiatr. No wiecie, jak w jedną stronę pod wiatr, to w drugą z wiatrem. Ściągnąłem kamerkę, bo rękaw ładnie prostujemy, dostojnie. Tak się powinno jeździć w 124. Nie ma przypału. No i dobra, co? Będziemy cisnąć, to 100-200, niemiecka strona. Odcinek bez ograniczeń prędkości. Może 100-200 tutaj zbadamy, ale będzie z górki. No i pod wiatr. Proszę Państwa, do drugiego wiaduktu 220 km na godzinę według GPS-u. 100-200 nam tutaj wyszło 15,98. I minus 2% z górki, ale pod wiatr. No wiecie, kurczę, co spróbujemy w drugą stronę. Ale to musi dobrze wyglądać. Tak naprawdę aż jakieś niemieckie hity tutaj powinny lecieć w radiu. 124 500e, niemiecka autostrada i wyższe prędkości. To jest, proszę Państwa, klimat. Kurczę, może 200-250 też byśmy zbadali, ale pod wiatr bez sensu. Dobra. Tutaj może zbadamy sobie prędkości obrotowe. I muszę przyznać, obroty tutaj są dość wysokie. Skrzynia nie jest taka za długa. W sam raz pod ten kagańczyk, myślę. 140, no to mamy 3230 obrotów. 120 w 400, 124 dłuższa skrzynia biegów była. 120 to mamy 2666 obrotów, ale niesamowita cyfra. I 100 km na godzinę to 2199. Wiecie, to jest też ciekawe, bo 124 może się kojarzyć z takim normalnym, takim spokojnym wręcz przemieszczaniem się z dieselkami wolnosącymi, które nie porażają osiągami, no przynajmniej na mnie nie robią wrażenia jakoś, a jak ma auto 18 sekund do setki, ale tutaj to jest zupełnie inne 124, no. Nawet patrząc z perspektywy osiągów, ale też patrząc z perspektywy no, budowy tego samochodu, historii i tak dalej. 100-200 to możemy sobie po zawrotce sprawdzić. Tutaj ja się skupię na prędkości maksymalnej. Wiedzieć, że mu tutaj, bo z przeciwka będziemy jechać z wiatrem, ale jest taki jakiś spory ruch, muszę przyznać. Dobra, tu odpuścimy. Kurczę, 255 na
tutaj nie chcę cisnąć, bo troszeczkę jest rów, wiecie? Patrzcie, ale nawet, kurczę, 29, 200, 250, ale nawet nie kojarzę, czy ja odpuszczałem, chyba troszeczkę odpuszczałem, tak, odpuszczałem. No i zobaczymy, co będzie na odcinku specjalnym. Tutaj zrobimy sobie takie przytrzymanko. O, jakieś wiadomości tutaj wyłączymy. Wiecie co? Tutaj sobie zbadamy 200-250. Tak szybko i spontanicznie. Tylko pod wiatr. Kagańczyka. Dobra, 268 km na godzinę według GPS-u. Jezu, ale to było coś wspaniałego, coś wspaniałego. Drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to jest lekkie bujanko, ale gwiazda nam się położyła. Nie jest przystosowana chyba do jazdy bez kagańczyka. 21, 95, 200, 250. Ale tutaj już był chyba koniec skrzyni prawie, że no nie było odcinki, ale już tak prawie. Jeśli chodzi o soundcheck, no dobra, tą szybę też tak troszeczkę. O! Yeah. Normalnie, aż pasuje się tak pochylić do przodu w tym samochodzie. Nie no. Zobaczcie sobie, ktoś sobie ściągał kagańczyk w tym samochodzie. Czekaj, zamknę szyby, bo będzie tutaj szumieć. Ktoś sobie ściągał kagańczyk w takim samochodzie w 90 którymś roku. Se 2,7 leciał. Jezu. Dobra, ja tutaj już nie będę prędkości maksymalnej testował. No tutaj bujnęliśmy się troszkę z góry. Jest trochę z góry, no co, ale pod wiatrzysko. Tu może i byśmy troszeczkę szybciej poszli, ale troszkę mi szkoda już. Warto byłoby sprawdzić 100-200. Jeszcze raz, jak tak będzie troszeczkę równiej. Dobra, tu taki tryb naprawdę luźnego ryszenia, nawet wiotkiego Kazia, takie 180-190 km na godzinę. Dobra, tutaj 100-200 będziemy mogli sobie zbadać. No, akurat z trójeczki tutaj sobie samochód chciał rozpocząć pomiar. Trochę z górki, trochę pod górkę, ale wiecie. 15,84 i minus 1%. Starszy samochód, zaliczmy ten pomiar. Boże święty, przecież nie jest to jakieś nie wiadomo co, spinanie się. To jest klasyk, proszę Państwa, to jest klasyka. No i dobra, co? W dzisiejszym filmie myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa, jak i ten samochód Wam się niesamowicie podobał, ten cały pakiecik Petrolheada, pakiecik młodego Petrolheada. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.